Jeżeli chodzi o film Omen Początek, czy The First Omen, jak kto woli, miałem z nim zagwozdkę, ponieważ ostatnimi czasy dużo dostajemy różnego rodzaju tak zwanych sequeli, rebootów, prequeli i tak dalej. Ktoś postanawia na nowo wymyślać klasyki i tutaj stwierdziłem, po co? Przecież ja ten film omawiałem, cały cykl Omenów, tak niech będzie, w cyklu kultowe horrory. No i stwierdziłem, że pierwszy film ten, oczywiście z Gregorem Peckiem w roli głównej, całkiem fajnie straszy, więc po co robić kolejny film? No i tak podszedłem do niego troszeczkę sceptycznie i muszę powiedzieć, że niepotrzebnie. Fabuła? Nie potrzeba, wystarczy zarys. Oczywiście jest to tak zwany prequel, więc akcja dzieje się przed wydarzeniami z pierwszego Omenu, tego oczywiście z Lee Remick, a także Gregory Peckiem w roli głównej, więc wszystko, co prowadzi do pierwszego filmu, tutaj jak najbardziej się znajduje. No i tak się zastanawiam, co oni tutaj wrzucą, przecież tam naprawdę mamy tego Damiena, który jest synem mrocznego, nieważne, gościa, niech tak będzie. No i potem mi przyszło do głowy, jak zacząłem oglądać, mówię, aha, no to rzeczywiście pokażą tak naprawdę, jak to się stało, że to mroczne dziecko powstało i tak dalej. Więc mamy zakonnicę, która ma przejść swoje oczywiście te wszelkiego rodzaju rytuały, ażeby stać się prawdziwą zakonnicą, bo do tej pory się przyzwyczaja, przyucza i tak dalej. No i oczywiście, że tak, ponieważ akcja ma miejsce we Włoszech, w Rzymie, tam przecież musiało to się rzeczywiście wydarzyć, więc jest dodatkowo pewna uczennica, która ma pewne problemy i dziwne rzeczy się z nią dzieją. I to tylko i oczywiście wystarczy, bo nie ma rzeczywiście mówić więcej. Po pierwsze, co mnie bardzo zaskoczyło, film jest zrobiony w starym stylu. A co to oznacza? Bardzo powoli się rozkręca. Więc jeżeli oczekujesz mnóstwo straszaków, tak zwanych jumpscarów, to będziesz bardzo zawiedziony, bo chyba ze 2 może naliczyłem. Tak, a jeden był straszny, więc nawet nie jest najgorzej. Więc to jest inny rodzaj filmu. Musisz mu dać naprawdę czas. Prawie 2 godziny trwa. Więc rzeczywiście jest gdzie się rozkręcać. Ale fabularnie jest ten film bardzo intrygujący. Pomijam fakt, że mamy bardzo ciekawy zwrot akcji i jest on intrygujący i dobrze rzeczywiście zrobiony. Pod warunkiem, że nie jesteś kompletnym imbecylem, bo akurat jak dla mnie, to ten zwrot akcji był naprawdę bardzo przewidywalny od samego początku. Aczkolwiek rzeczywiście dla osób, które nie znają tak naprawdę serii Omen albo nie widziały zbyt wiele horrorów, może się okazać, że tego się nie spodziewałem. Może rzeczywiście tak będzie. Ni mniej, ni więcej jest to dosyć ciekawie zrobiony rzeczywiście zwrot akcji i podoba mi się również, jak są nakreślone postacie, bo ojojoj, ta nasza zakonnica Margaret, Nell Tiger Free, pewnie oczywiście źle wymówiłem, to jest po prostu arcyzło. Ona jest niesamowita w tym filmie, jak rzeczywiście jedną ze scen, nie będę zdradzał którą, ale jak rzeczywiście jedną ze scen zagrała, no to po prostu jest coś pięknego i domyślam się, że nie będzie dla niej nominacji nawet do Oscara, ale rzeczywiście pokazała klasę, pokazała, że przed nią wielka kariera, więc jest bardzo dobrze to wszystko rzeczywiście wygląda. Pojawia się mnóstwo znanych aktorów w rolach pierwszo- i drugoplanowych, bo chociażby pojawi się Sonia Braga, bardzo oczywiście znana aktorka, tutaj również w roli siostry Sylwy, tak, ona również się przyucza, niedługo ma złożyć święcenia kapłańskie, zakonne, bo nie kapłańskie. Charles Dance w roli ojca Harrisa i Bill Nighy jako kardynał Lawrence. To oczywiście takie najbardziej znane osobistości, które się pojawiają w tym filmie. Jedne się pojawią na 2 sekundy, inne na 20 minut. Wiesz, jak to rzeczywiście w tych filmach wygląda, ale wszystkie te postacie, nawet kiedy mamy już zakonnicę, no i ja mieszkam w Irlandii od wielu lat, no i tutaj że tak powiem, życie z zakonnicami, tutaj były Magdalenki i tak dalej, no niekoniecznie
niekoniecznie to wygląda dobrze, więc gdzieś tam u mnie zawsze z tyłu głowy jest na zasadzie, aha, ta zakonnica, czy ona może nie być taka, a poza tym James Wan swoim oczywiście cyklem Obecność również przypomniał nam, że no akurat Habit może być straszny. Co prawda z drugiej strony jest mnóstwo innych filmów, gdzie ten Habit wygląda bardzo atrakcyjnie, no ale akurat nie o tym dzisiaj. I rzeczywiście te postacie są nakreślone w sposób wiarygodny. I to mi się rzeczywiście bardzo podoba. Oczywiście, skoro to jest tak zwany prequel, no to trzeba byłoby też przy okazji złożyć hołd oryginałowi, co rzeczywiście czynią. Jest taka jedna ze scen, w oryginale jest tak, że pokojówka skacze z okna. Tutaj akurat jest i mówi, Damien, to dla ciebie. Tutaj scena jest bardzo rzeczywiście podobna, aczkolwiek troszeczkę ją zmieniono i podniesiono do kwadratu. No, stwierdzono, że musi być mimo wszystko mocniej, musi być poważniej, musi być bardziej zawodowo. No i oczywiście to również czynią. Ale to oczywiście nie jedyne powiązanie z Omenem, bo pojawia się w tym filmie ojciec Brennan. Tutaj akurat w roli ojca Brennana jest Ralph Ineson, a w oryginalnym Omenie oczywiście, tym sprzed wielu lat, tam w roli ojca Brennana wcielił się Patrick Troughton i jak najbardziej to jest ta sama, no nie osoba oczywiście, bo tamten aktor już nie żyje, ale to jest ta sama postać, więc rzeczywiście jest kontynuacja, jest ciągłość i dobrze jest, ponieważ dostajemy mnóstwo wyjaśnienia. Jeżeli pamiętasz jedynkę, no ja nie będę teraz w tym momencie zdradzał, jak chcesz, na końcu wrzucę, bo jak mówię, wszystkie Omeny omawiałem w cyklu Kultowe Horrory, więc spokojnie możesz sobie odwinąć i zobaczyć, jak to tam było, ale rzeczywiście wiele tych rzeczy, które tam się w pierwszej części z Gregory Peckiem dzieją, mają miejsce, rzeczywiście to jest w pewien sposób wyjaśnione, a poza tym są argumenty dosyć ciekawe, powiedziane co, gdzie, jak i kiedy. I rzeczywiście to, w którym ten stronę film podąża, bardzo mi się podoba, rzeczywiście bardzo mi się podoba, bo okazało się, że nie trzeba tony efektów specjalnych, nie trzeba nie wiadomo ile sztucznej, woda, barwnik, syrop kukurydziany, żeby rzeczywiście to wyglądało pięknie, cudownie i strasznie, a no to jest straszak, to jest horror i on ma tylko i wyłącznie jedno zadanie, nas przestraszyć i z tego zadania wywołuje się i jak najbardziej z tego zadania udaje mu się wyjść obronną ręką, niech tak rzeczywiście będzie, udaje się to i film fajny, straszy, ma świetny, naprawdę świetny klimat, można go łyżką ciąć, łyżką? Nie, no nie bardzo, raczej nożem, a nawet siekierę można zawiesić w pewnym momencie, bo to co się tutaj dzieje, to jest tak naprawdę w tym momencie pomieszanie, bo wiesz, mamy tę siostrę niedługo zakonną Margaret, która odda się i przez całe życie będzie służyła tylko i wyłącznie Bogu, a jak się okazuje, ona jest tam z jakichś ociupinek wielkich, z jakichś Pierdziszewa, gdzie rzeczywiście nie zna nic, nie była nigdy na dyskotece, nie była oczywiście nigdy w barze, nie całowała się z facetem i tak dalej i no tutaj ma tak naprawdę to życie, które by mogła wieść, tutaj ma życie to klasztorne, dodatkowo jest jeszcze sprawa oczywiście całego tego, że tak powiem, omenu, tego wszystkiego, co jest grane. Mamy dziewczynkę, która jest, mamy powiedziane, że coś z nią jest nie tak. Mamy drugą zakonnicę, w którą właśnie się wciela, Maria Caballero, która ma właśnie również zostać prawdziwą siostrą zakonną już po złożeniu ślubów i rzeczywiście, bo ja wcześniej powiedziałem, że to Sonia Braga, a Sonia Braga akurat grała inną siostrę. Więc rzeczywiście dużo tych wątków jest i one się wszystkie fajnie spinają, wiesz? I co mi się bardzo w tym filmie podoba, ale nie było tak dobrze, bo cenzorzy w Ameryce chcieli temu filmowi przyznać certyfikat NC-17, a to by oznaczało, że mógłby być wyświetlany tylko i wyłącznie w prywatnych kinach oraz w kinach, gdzie są wyświetlane filmy dla dorosłych. Wiesz, mówimy o tej zakonnicy, która wzbudza inne emocje, ale się okazało, że jest jedna scena, którą trzeba było przymontowywać 4 razy, po tym jak już wysłano do cenzorów. Nie powiem jaka scena, bo bym wszystko zdradził, mimo że wiemy jakie jest zakończenie tego filmu, bo to jest tak zwany prequel, ale chodzi o to, że scenę trzeba było przemontować chyba z 13 sekund do 2, może 3. Tak to rzeczywiście się stało, ponieważ podzielili inaczej, nie ma takiej rzeczywiście możliwości, ażeby ten film
wszedł do kin. No, dostał R-kę, dziękuję bardzo i rzeczywiście jest to zasłużone. Tutaj nie było tego, że ty, to może damy na PG-12 czy coś, to dzieciaki pójdą. Nie, to po prostu jest hardkorowo, więc jeżeli zastanawiasz się czasami, czy wziąć swojego dzieciaka na ten film, bo wiesz, no ma 13-14 lat i nie polecam naprawdę, bo rzeczywiście film dobrze, straszny film, rzeczywiście wywołuje takie wrażenia. Słuchaj, to jest Omen, to jest film, gdzie cyfra 666 przewija się cały czas. Pamiętam oczywiście z oryginału, że był ten symbol na ciele Damiena i tak dalej, więc to rzeczywiście wszystko tu jest, ale to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, bardzo ładnie się zazębia. I no, nie będzie oczywiście tajemnicą, jeżeli powiem, że jest brama floriańska do kolejnej części, tylko że zakończenie, nie, spokojnie, nie zdradzę, ale jest tak poprowadzone, bo w tym momencie powiem, ok, to jest prequel, film się gdzieś tam mniej więcej kończy w momencie, kiedy zaczyna się kiedy jedynka się już toczy, ale jest coś takiego pokazane, że spokojnie można wziąć ten film i nakręcić kontynuację, która nie będzie zaprzeczała temu, co znamy z oryginału, czy tam powiedzmy z drugiej czy trzeciej części, tylko rzeczywiście będzie biegła równolegle. Więc rzeczywiście tak to jest pomyślane i to mi się bardzo podoba. Bo oczywiście no można powiedzieć, ale stary, to jest tylko i wyłącznie zamach na kasę, tylko i wyłącznie o to chodziło, ażeby zarobić dużo i w ogóle i ponieważ nie możemy, byłoby bez sensu w ogóle, nawet tak fabularnie byłoby bez sensu robić the very, very first Omen, czyli Omen prawdziwy początek albo coś takiego. Nie tym razem, więc rzeczywiście można nakręcić drugą część i jeżeli rzeczywiście ten film się sprzeda i fajnie zarobi, no to domyślam się, że studio powie pewnie, że tak, kręcimy i nie ma najmniejszego problemu, bo no w tym momencie już widzę, że jest ponad $3 miliony, co prawda nie podają jaki był budżet, jeżeli znasz, to napisz mi w komentarzu, ile wydali na ten film, ale tak, jak najbardziej. Jestem bardzo zadowolony z tego filmu, ponieważ, no tak jak mówię, ostatnimi czasy mnóstwo mamy tych wszelkich, chyba teksańska masakra, Halloween, to takie przykłady, jak można pokazowo spieprzyć rzeczywiście serię, która no powiedzmy tam gdzie w mniejszym lub większym stopniu była dobra i rzeczywiście przez lata działała, to się sprawdzało, a tutaj, no bo tam na dobrą sprawę Omen to są 4 filmy, jak do tej pory, w tym momencie już 5, ale ostatni film to był z Livem Schreiberem i Julian Stiles bodajże z 2006 roku chyba, czyli prawie 20 lat temu, więc rzeczywiście mnóstwo czasu od tamtego filmu, no i się okazało, że proszę bardzo, można wziąć, no tak, no gdzieś niby tam mamy znanych aktorów i znane aktorki i można rzeczywiście fajnie to ogarnąć, ale co mi się podoba, to fakt, że no reżyseria, naprawdę Arkasha Stevenson zrobiła, bo domyślam się, że to jest pani, zrobiła kawał dobrej roboty, a do tej pory no niespecjalnie była znana szerszej publiczności, bo to jest jej debiut reżyserski, bo do tej pory pojawiały się oczywiście kilka filmy krótkometrażowe, jakieś tam pojedyncze odcinki seriali, bo tutaj jest i The Pineapple Channel Zero, Kanał Zero, czyżby coś o stanowczym, czego my nie wiemy, Legion, Briar Patch i Brand New Cherry Flavor i rzeczywiście Omen, początek to jest jej debiut reżyserski i jeżeli fabularny, pełnometrażowy i jeżeli rzeczywiście tak ta się kariera rozpoczyna, to ja jestem bardzo zadowolony, w którym kierunku ona zmierza. Mam nadzieję, że ty w tym momencie zmierzasz do przycisku udostępnić, tak, proszę udostępnić tę recenzję na swoich mediach społecznościowych, będzie mi niezmiernie miło i to jest jeden z tych niewielu przypadków, że po latach dostajemy dobrą produkcję, wiesz. Też gdzieś widziałem któryś z aktorów ostatnio postulował, że jeżeli mamy robić remake'i, tak zwane, czyli mamy na nowo kręcić dany film, róbmy takowe tylko i wyłącznie złych filmów. Od klasyków się odczepcie. W ogóle nie ruszajcie ich, bo my nie chcemy, żeby rzeczywiście taka była potrzeba. No a wiadomo, niedawno był Egzorcysta i kilka rzeczywiście innych produkcji, więc nie wyszło, ale tutaj to wyszło i jak najbardziej, więc polecam tobie ten film. Jak chcesz sprawdzić, jaką ocenę wystawiłem, to zobacz na Filmwebie, w opisie jest link do mojego kanału, do mojej strony, profilu na Filmwebie, jak zwał, tak zwał. Tam możesz sobie sprawdzić. Nie jest to produkcja wybitna, niestety, ale rzeczywiście może nie wymyślają koła na nowo,
ale pokazują nam, że można zrobić dobry film, może być ciekawa fabuła, może być straszenie bez kilogramów, a właściwie hektogramów, hektolitrów w tym momencie, bo to wiadomo, że akurat jak się leje, to leje się już całe mnóstwo. Można po prostu zrobić dobry film oparty na klimacie, na scenariuszu, na dobrze zagranych scenach, a to akurat jest rzadkość, że w horrorze mamy dobrych aktorów, dobre aktorki. Dobrze wiemy, że rzeczywiście najczęściej to jest blondynka z dużym biustem, która ucieka po trawie, a potem się potyka, bo rzeczywiście trawa jest jak stady narodowe, ale ona musi się potknąć po to, żeby ją bandzior dopadł. Tak to oczywiście bardzo często się zdarza. A tutaj na tej liście jest więcej kultowych horrorów, między innymi Pozostałe Omeny.